Ta przygoda wydarzyła się w sierpniu 2017 roku. Poleciałem z kumplem tam, gdzie dawno temu naszych rodaków zaprosił car, a 30 lat później wywożono ich pod przymusem. Kraina, która kojarzy się z wielkimi przestrzeniami, olbrzymią tajgą i siarczystymi mrozami, przywitała nas upałem i komarami. Polecieliśmy na Syberię przez Moskwę do Irkucka w powietrzu, spędzając prawie 8 godzin. Rosja to olbrzymi kraj. Trasę można pokonać koleją transsyberyjską, ale szkoda nam było tak cennego czasu. Wizy dostaliśmy na miesiąc, a co to jest miesiąc w tak przepastnej krainie? Chcąc smakować każdy metr, każdy kilometr drogi, czuć jego wiatr z wszystkimi zapachami, najlepiej skorzystać z dobrodziejstwa roweru. Od ponad 150 lat w jego konstrukcji nie zmieniło się wiele, natomiast pchnął wielu w podróż w znane i nieznane. Cześć wszystkim, ruszajmy. Opowieść zacznę od długiego lotu z Moskwy do Irkucka. Obok mnie siedziała pewna miła Buriatka. Buriaci to rdzenni mieszkańcy południowej Syberii, nazywani rosyjskimi Mongołami. Pani była ciekawa, gdzie jedziemy, a opowieść o jej ojczyźnie przeszła płynnie na temat wierzeń, świętych miejsc i duchów. Już w samolocie dowiedziałem się, że są miejsca dla nich bardzo ważne, miejsca święte, które należy uszanować, a duchy udobruchać, prosząc o wsparcie. Jej dziadek dziękował duchom miodem i mlekiem, a teraz młodzi Buriaci, Rosjanie, a także nietutejsi, duchom darują alkohol, papierosy, a nawet ruble. Zapowiada się ciekawie. Syberyjską przygodę zaczynamy w Irkucku. To wielkie miasto pełne polskich śladów. W XIX wieku osiedlano tu polskich zesłańców, a później stąd wysyłano tych drugowojennych w głąb Syberii. Mój dziadek trafił na daleką Kołymę, nazywaną przez Rosjan biegunem zła. Spotykaliśmy ludzi, którzy przyznawali się do tego, że w ich żyłach płynie odrobina polskiej krwi. Podawali swoje polsko brzmiące nazwiska. Ich dziadkowie, babcie lub jeszcze starsze pokolenie było zesłańcami. Ruszyliśmy w miasto na mały rekonesans. Oczywiście trafiamy pod pomnik Lenina. Widać dobrze przemyślano, gdzie powinien stanąć. Nad brzegiem wielkiej Angary spędzamy parę chwil. Tym razem starszy pan stwierdził, że nie lubi Polaków, bo jego wujek zginął gdzieś pod Lublinem. Od słowa do słowa okazało się, że ów nieboszczyk wraz z NKWD wprowadzał w naszym kraju nowy porządek. Drewniana zabudowa zajmuje dużą część miasta, a niektóre domy pamiętają chyba powstańców styczniowych. Baltazar kupił kiełbasę krakowską i jako znawca wędlin twierdzi, że tak dobrej jeszcze nie jadł. Nie ma jak wersja eksportowa. Natomiast ja dostałem jabłko z Polski i teraz sprzedawczyni twierdzi, że lepszych niż te nie zna. W pobliżu dworca znajdujemy nocleg w przybytku trzeciej kategorii za 500 rubli od głowy. Musimy odespać, bo pomiędzy Warszawą a Irkuckiem jest 7 godzin różnicy. Z przyjemnością, choć nie bez błądzenia, w samo południe opuszczamy Irkuck. Jest fatalnie oznakowany i bez pytania o drogę byłoby ciężko. Tego dnia od rana padało i jak na lato było chłodno. Jedziemy na północ, kilka razy mijając poganiaczy bydła. Nie wiem, jak może nazywać się rosyjski odpowiednik amerykańskiego kowboja. Może to pagończyk? W pobliżu lokalnego lotniska, na którym stoi kilka wysłużonych radzieckich dwupłatowców AN-2, trafiam na pewną magiczną roślinę, której właściwości były cenione przez szamanów z odległego świata, a nawet z Europy Środkowej. Po takim ciekawym odkryciu rozbijamy obóz w miejscu nie rzucającym się w oczy. Kolejny dzień to kolejne wielkie przestrzenie.
Syberyjskie miasteczka jedne od drugich wiele się nie różnią. Drewniane domy wraz z osiadaniem ziemi z czasem zmieniają swój kształt. Nadałem im nazwę żywe domy. Gdy droga robi się nieprzejezdna, nowa powstaje tuż obok. Świętego miejsca pilnuje miły pies. Z najbliższej wsi musiał pokonać wiele kilometrów. Obok stoi zielona tablica, której treść zacytuję, bo warto. Drodzy goście i podróżnicy, znajdujecie się w energetycznie aktywnym miejscu ust ordyńsko-buriackiego okręgu. Od czasów starożytnych podróżnicy zatrzymywali się w tym miejscu, aby odpocząć i oddać hołd jego właścicielom. To dobry zwyczaj. Bądź też mądry i życzliwy. Nie szkodź energetycznej aurze okolicy. Nie śmieć, a puste butelki zabierz ze sobą. Jeśli nie podzielasz przekonań religijnych miejscowej ludności, to przynajmniej szanuj odwieczne lokalne wierzenia. Możesz zgodnie z buriackim zwyczajem zawiązać wstążki na gałęziach drzew, złożyć ofiarę duchom, przeczytać modlitwę. Zadbaj o czystość naszej ziemi i czystość własnej duszy. Baltazar stwierdził krótko: duchów nie ma, jedziemy dalej. Ja mam inne zdanie. Z pewnym niedowierzaniem stwierdzamy, że sklepik w tej wiosce jest czynny, bo z zewnątrz na taki nie wyglądał. Pogoda zmienia się szybko, a tęcza jest wyjątkowo intensywna. Kolejna noc w stepie szerokim zaczęła się bardzo kolorowo. Najwyraźniej zajęliśmy czyjeś ulubione miejsce. Do najbliższego miasteczka Tichanowki było z górki. W miejscowym sklepie, chcąc zrobić zakupy, wpadliśmy. Wschodnia gościnność nie jest przesadzona, a rower dodatkowo potwierdza status prawdziwego podróżnika, którego trzeba ugościć, w zamian oczekując jedynie opowieści. Właścicielem sklepu jest szef Rady Miasta, a na dodatek w jego żyłach płynie więcej niż trochę polskiej krwi. Michaił, bo tak miał na imię, dał znać komu trzeba. Stół zastawiony, wódka odkręcona, jest godzina 10 rano, a świecka tradycja nie pozwala nie dopić butelki. Całe szczęście dołączył wybawca, 100% Polak Wacek. Porcja rozłożyła się na 4 i wcale nie była to połówka. Michał obwiózł nas po okolicy, pokazując cerkiew, która wróciła na swoje miejsce, a może nigdy wcześniej jej tu nie było. Trochę bez mocy w nogach jedziemy do kolejnej wioski, która była ważnym punktem tej wyprawy. Wieś Wierszyna została założona przez polskich osadników, którzy przybyli tu na zaproszenie cara w 1910 roku. Byli to emigranci z Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski. Do dzisiaj mówi się tu w języku przodków, choć ze śpiewną rosyjską naleciałością lub zapomnianą gwarą, którą znają tylko mieszkańcy. Po wybuchu rewolucji i powszechnej kolektywizacji nie mieli łatwo. Ponad 30 mężczyzn wywieziono do Irkucka i rozstrzelano, bo nie chcieli oddać gospodarstw pod kołchoz. Gdy zaczynają padać obfite deszcze, droga do wsi robi się nieprzejezdna. Od dzieciaków przy sklepie przekupionych lodami dowiadujemy się prawie wszystkiego. Gdzie jest kościół, gdzie dom polski, cmentarz, tartak i konkurencyjny sklep. Najważniejszą postacią jest tu ojciec Karol, który dał nam schronienie i przygotował banię, słynną rosyjską saunę. Opowiadał barwnie o Wierszynie, o tym, że mieszkańcy za Stalina nie pozwolili rozebrać kościoła, który w tym roku będzie świętować 100-lecie budowy. Zaglądamy na cmentarz, na którym można dowiedzieć się więcej o mieszkańcach tej ziemi. Są polskie nazwiska pisane po polsku, polskie nazwiska zapisane cyrylicą. Pochowano tu pierwszych kolonistów jak Jan Pietrzyk, syn Tomasza, Mitręga Stanisław i Antonina, Lorek Jan, Olszak, Figura i Nowak. Szukając nowej ojczyzny i lepszego życia, zostali na tej ziemi po wsze czasy.
Wyjeżdżając i kierując się w stronę Bajkału spotykamy polskich motocyklistów, którzy całą drogę pokonali na swych grubych motocyklach. Tichanowkę tym razem omijamy szerokim łukiem. Święte miejsca, w pobliżu których roi się od małego motylka modraszka, są idealne na chwilowy odpoczynek. Mijają nas ciężarówki wypakowane drzewem z tajgi. Niby te lasy nie mają końca, a Burjaci mówią z żalem o rabowaniu ich ziem. Samotna tablica pośrodku niczego oznajmia, że jest to kraj Gulzagaj. Wszędzie wokół rosną aromatyczne konopie, więc musi być to dobre miejsce na nocleg. Gdzieś za Ust Ordyński na przystanku autobusowym konie szukają schronienia przed słońcem, a może przed wiatrem. Pod sklepem popijając piwo zagaduje do nas uśmiechnięty facet. Władimir, jak nam oznajmił, jest półpolakiem, a dowiedział się o tym dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego od babci. Za kilka kilometrów będzie knajpa z jurtą i tam na was czekam. Dotarliśmy, gdy słońce było nisko nad horyzontem. Władimir za młodu dużo się ścigał na rowerze, stąd sentyment do takich jak my, no i na dodatek to nasz półrodak. Rozmawiamy cały wieczór, a w międzyczasie panie z wiadrami z ciepłą wodą wspinają się po schodach, szykując nam prysznic na otwartym powietrzu. Na nocleg dostajemy nową, jeszcze nieurządzoną jurtę. Zanim tu trafiliśmy, poznaliśmy Żenię, burjacką radną, która kandyduje do lokalnego parlamentu z partii Swoboda, ale o tym później. Po południu pokonujemy przełęcz, na której rządzą wyjątkowe duchy. Wyjątkowe, bo górka wysoka, a podjazd tak spory, że pot leje się po plecach. Z młodym Niemcem Steve'em, który od 2 lat jest w podróży, pojechaliśmy przodem, a Baltazar został z tyłu. Na stromym zjeździe hamując poszła mu obręcz, czyli po staremu Rawka. Namiot rozbijamy w lesie i dzwonimy do pani radnej. Żenia, ratuj. Za 3 godziny buchanką podjeżdża jej ojciec i zabiera Baltazara wraz z rowerem. Na drugi dzień mają jechać aż do Irkucka, bo tylko tam można kupić nowe koło. Następnego dnia nocujemy na podwórku wybawcy, a wieczorem słuchamy opowieści o szamanach, życiu, jak tu ciężko jest zimą oraz, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Obieram kierunek na Olchon. To największa wyspa Bajkału i jedna z większych wysp jeziornych. Ma imponujące rozmiary, 70 na 12 kilometrów. Od mobilnych sprzedawców można już kupić wędzonego bajkalskiego omula. Z daleka już widać słusznych rozmiarów pomnik orła. To kolejne burjackie miejsce mocy, w którym czuć energię ziemi. Jestem tu sam i może urok tego miejsca albo przenikliwy syberyjski wiatr ma wpływ na to, co czuję. W burjackiej kulturze łącznikiem między światem bogów, duchów i demonów jest szaman. Szamani to ludowi lekarze i psychoterapeuci. Z usług jednego z nich korzysta ponoć sam Putin. W czym mu doradza, tego nikt nie wie. Nie chcę się tu mądrzyć, więc tym, którzy są ciekawi, mogę polecić książkę Hugo Badera „Szamańska choroba”. Osobiście duchy Bajkału obdarowuje żelkami i ta strategia się sprawdza. Na wyspę Olchon kursuje prom, na który wjeżdża się tyłem, czyli na wstecznym, a wyjeżdża przodem, bo takie są przepisy. Po kilku dniach takie ciekawostki przestają dziwić. Na promie spotykam kumpla po fachu, czyli krótkofalowca. Aleksander wybrał się na wyprawę DX-ową, czyli prowadzić łączności na odludziu. Pogoda w takich miejscach potrafi pokazać pazury. Po kilkunastu kilometrach dopadła nas burza i ulewa.
Ponad godzinę spędzamy pod plandeką, która służy nam jako dodatkowa podłoga namiotu. Na finał po raz kolejny pojawia się tęcza, która zwiastuje poprawę pogody. Grecy uważali ją za ścieżkę między ziemią a niebem. Ciekaw jestem, co myślą o tym Burjaci. W drodze do miejscowości Chuzir, która to leży na zachodnim brzegu Olchonu, spotykamy dwóch rowerzystów spod Uralu. Trasa pociągami do Irkucka zajęła im prawie tydzień. Szamańskie słupy i pobliskie dwie sosenki są pełne ofiarnych wstążek. Przywiązane najwyżej stanowią ofiarę dla ducha tego miejsca. Wstążki na środku są modlitwą za sprawy ludzkie, a te najniżej za zmarłych. Stół pełen rubli i niedopitego alkoholu. Ktoś nalał sobie kielicha, po czym chuchnął, głową zataczając krąg. Przed nami kilometry gruntowych dróg. Czasem jest to paskudna tarka, na której rower sam się rozkręca, czasem tłuczeń i kamienie, na których traci się przyczepność, zwłaszcza na stromych podjazdach. Wieczorem kolejny barwny spektakl z Bajkałem w roli głównej. Podróżna fajka wodna nabita arabską melasą do sziszy roznosi słodki dym po okolicy. Do osady Chuzir ściągają wyznawcy szamanizmu z całej wielkiej Rosji i świata oraz turyści tacy jak my. Z roku na rok to miejsce odwiedza coraz więcej ludzi. Od 3 lat mają nawet prąd. Na pytanie, jak dawaliście sobie radę bez elektryczności, usłyszałem zwyczajowe normalno. W zimie, gdy pękają druty, prądu czasem nie ma ze 2 tygodnie. Latem za lodówkę służy 2-metrowa dziura pod domem. Trafiamy na festiwal bardów. Gitara i pieśni w stylu Bułata Okudżawy rozbrzmiewają do późna w nocy. Niektórzy nie wytrzymują tej całej atmosfery i padają na wznak. Twardzi ludzie, a noc pogodna, więc rano wstają jak nowonarodzeni. Nie ma bardziej świętego miejsca na Syberii jak skała Szamanka. Gdy masz poważny problem, jesteś za coś wdzięczny duchom lub chcesz, aby wskazały ci drogę, musisz tu być i dotknąć tej skały całym sobą. Są tacy, którzy twierdzą, że jest to jeden z czakramów ziemi, miejsce skąd wydobywa się boska energia służąca ludzkości. Legenda mówi, że taki czakram znajduje się również na Wawelu. Skałę dotknąłem i nie zabrałem stamtąd choćby najmniejszego kamyczka. Co należy do duchów, nie należy się ludziom. Więcej o szamanach już nie będzie. Mimo mocy, która najprawdopodobniej na nas spłynęła, nie możemy się dowiedzieć, skąd odpływa prom na drugi brzeg. Jedni nic o tym nie wiedzą, a inni wskazują nam miejsce po prawej stronie Szamanki, natomiast pod sklepem twierdzą, że to po lewej. Akurat tym pod sklepem o tej porze ciężko uwierzyć w cokolwiek. Prom przypływa tylko w czwartek i tylko na 15 minut, więc wypadałoby wiedzieć więcej. W starym porcie, gdzie na brzegu stoją wraki, raczej nie ma na to miejsca. Zdecydowana większość stawia na plażę obok Szamanki. W końcu wielki katamaran dobija do brzegu. Trap opada na piasek, niczym desant w Normandii. Każdy uwija się jak może, bo czasu niewiele, a z góry ktoś pokrzykuje bystriej, bystriej. Na drugi brzeg do ust Barguzin jest ponad 120 kilometrów, czyli tyle, co z Kołobrzegu na Bornholm. Zobaczcie, jak wyglądałby Bajkał, gdyby był w Polsce. Jest to kawał wielkiego jeziora, ma długość prawie 640 i szerokość 80 kilometrów. To 1/5 słodkiej światowej wody. Jest najstarszym i najgłębszym na Ziemi.
Dobiliśmy do portu, który wygląda jak plan filmowy z Mad Maxa, w miasteczku Ust-Barguzin w Republice Burjacji. Pierwszy nocleg za opłatą 70 rubli urządziliśmy sobie w Zabajkalskim Parku Narodowym. Kolejne dni to jazda przez tajgę wzdłuż brzegu Wielkiego Jeziora. Jest sucho i gorąco, temperatura przekracza 30 stopni, a kurz unosi się w powietrzu. Trzeba uważać, bo spod kół ciężarówek lecą kamienie. Zima jest tu ciężka, ale lato bywa paskudne. Komary, końskie muchy, bągi, dożdżiewki i połty zjadają ludzi żywcem. Na komary pomaga DEET w wersji strong, ale na całą resztę tylko kufajka. Końskim muchom można uciec, utrzymując na rowerze odpowiednią prędkość, ale na podjazdach człowiek ma przechlapane. Można odpocząć dopiero po zachodzie słońca. Zupełnie przypadkiem któregoś kolejnego dnia, robiąc zapasy piwa na wieczór, spotkaliśmy ponownie cyklistów spod Uralu. Obok wioski nad rzeczką rozbijamy wspólne obozowisko. My, ludzie Europy, gotujemy na benzynie, a rosyjskie chłopaki wyciągają siekierkę, rąbią drewno, którego jest tu pod dostatkiem, i gotują w kociołku. Ważne jest doświadczenie. Po zachodzie, gdy temperatura nieco opadła, przestały nas zżerać meszki, a nadleciały setki nocnych motyli, czyli ćmy. Jak żyć? Cerkiew na Syberii zaczyna się odradzać, zwłaszcza tu, gdzie mieszkają Rosjanie. Pieniądze płyną z Moskwy od niektórych oligarchów i miejscowej wierchuszki, czyli od tych, co na górze. W tych odległych od centrum kraju republikach znalazła swoje miejsce duża grupa starowierców-bezpopowców. W skrócie to ci, którzy do szczęścia nie potrzebują wielkiej instytucji i drogich w utrzymaniu pośredników. Liturgię odprawia wybrany spośród siebie nastawnik w języku cerkiewnosłowiańskim. Mała grupa bezpopowców mieszka również w Polsce na Suwalszczyźnie. Dawno, dawno temu w rzekach roiło się od ryb. Najbardziej pożądanym gatunkiem był i jest nadal jesiotr syberyjski, którego największe osobniki mogą ważyć nawet 100 kilo i przekroczyć długość 2 metrów. Popyt legalny, czyli wędkarze z licencją, i nielegalny, czyli kłusownicy, doprowadził ten gatunek na skraj wymarcia. Są teraz instytucje państwowe, które co roku zarybiają salęgę i jej dopływy tysiącem małych dawców kawioru oraz smacznego i drogiego mięsa. W jednej z małych drewnianych wiosek zagadnął do nas stary Burjat. Skąd wy jesteście? Tłumaczę, że my i z Polszy, że teraz to Europejski Sojus, a dziadek na to, że my chyba nie ruskie. Grzecznie odparłem, że my nie ruskie. Pokiwał głową i dodał, no tak, wy to pewnie Amerykańcy. W takim olbrzymim kraju żelazne drogi muszą być najdłuższe. Od kilku dni jedziemy wzdłuż transsyberyjskiej magistrali, która zaczyna się w Moskwie i kończy we Władywostoku. Pokonuje 8 stref czasowych, a łączna długość torów przekracza 9200 kilometrów. Mijają nas pociągi pasażerskie, składy towarowe z 3 podwójnymi lokomotywami i niezliczoną ilością wagonów. Cysterny, wojskowe ciężarówki, wozy pancerne, tysiące ton drzewa prosto z tajgi. Dla pewności na stacjach oprócz nazwy widnieje odległość od stolicy, a rozkład podzielono na 2 części, na wschód i zachód, gdzie leży Moskwa. Do Pankówki ze stolicy trzeba pokonać ponad 5300 kilometrów. Historia pamięta przypadek, gdy tory układano zimą na skutym lodem Bajkale. Kilka ostatnich dni to jazda pod wiatr i pogoda zmieniająca się jak w kalejdoskopie. Podjazdy też czasem dają nam popalić, ale taki to urok rowerowej podróży.
Kawałek drogi postanowiliśmy przejechać koleją krugobajkalską. W Słudjance zaczynają się schody, dosłownie, bo nad torami jest wysoka kładka, przez którą musimy wraz z jucznymi rowerami dostać się na peron, oraz schody w przenośni, bo na pytanie zadane w kasie, z którego peronu odjedzie pociąg, dowiadujemy się, że z tego, na który przyjedzie. Jak mogliśmy na to nie wpaść? Wspomniana Krugobajkalka to fragment magistrali transsyberyjskiej okrążający południowo-zachodni kraniec jeziora Bajkał. W latach 50., gdy położono tory przez Płaskowyż Olchoński, kolej ta utraciła swoje strategiczne znaczenie i z czasem stała się atrakcją turystyczną. Między Słudjanką a Port Bajkał jest niecałe 90 km, a pociąg pokonuje trasę w prawie 5 godzin. Wlecze się wyjątkowo wolno, na kilku pośrednich stacjach robiąc przerwy na papierosa. Kierownik pociągu donośnym głosem stwierdza: skoro popalili, to jedziemy. Bajkał jest na wyciągnięcie ręki, pociąg co chwilę znika w tunelach, mija wiadukty, a cała trasa jest wyjątkowo malownicza. Gdzieś z tyłu głowy mam czyjeś słowa, że to kolej zbudowana na kościach ze słańców. Historia tych ziem nie była kolorowa. Entuzjastów fotografii industrialnej opuszczonych portów pełnych rdzewiącego żelastwa na pewno zachwycą okolice portu Bajkał. Tym razem promem przeprawiamy się na drugą stronę Wielkiej Angary. To rzeka, która wypływa z jeziora Bajkał i w niektórych miejscach jej szerokość dochodzi do 10 kilometrów. Listwianka jest popularnym miejscem turystycznym i wypadowym mieszkańców Irkucka. W Instytucie Badawczym schodzimy w batyskafie 1600 metrów pod powierzchnię Wielkiego Syberyjskiego Jeziora. Oczywiście jest to symulacja, ale robi wrażenie. W wielkich akwariach pływają omule i nerpy bajkalskie, czyli endemiczne foki. Gatunek jest pod ścisłą ochroną, ale po drodze próbowano nam sprzedać czapki z tego zwierzaka. Rosja to stan umysłu. Przy wejściu stoją popiersia najważniejszych badaczy tego akwenu, w tym 2 Polaków, Dybowskiego i Czerskiego. Oczywiście nie ma ani słowa, że byli to polscy zesłańcy. Przysmakiem tych wód, o którym już wspominałem, jest wędzony omul. Operatywni Rosjanie wędzą go na każdym drzewie, jakie im wpadnie w ręce, od młodej brzozy po drewno z rozbiórki starych magazynów. Parę lat wcześniej śmiertelnie zatruło się kilkoro turystów. Chcesz żyć, nie próbuj ryb w Listwiance. Obywatelowi, który zachęcał nas do zobaczenia żywych niedźwiedzi trzymanych w ciasnej budzie, zaproponowałem, aby się wypchał i stanął obok. Nocujemy na wygodnie w bungalowach, a piwo kulturalnie spożywamy na plaży. Pierwszy raz jestem w skansenie, w którym wszystko wygląda na nowsze niż to, co poza nim. Ciekawe są domy ewenków przypominające indyjskie tipi, a jeszcze bardziej ich powietrzne groby. Wydrążoną kłodę z ciałem zmarłego umieszczano wysoko na 2 przyciętych i okorowanych drzewach. Nieboszczyk był bliżej duchów, a drapieżne bestie z tajgi nie mogły dobrać się do ich zawartości. Druga część skansenu to czasy carskich kolonizatorów. Domy traperów, a nawet obronny ostróg, czyli drewniany fort zbudowany na potrzeby handlu cennymi skórami. Teraz odbywają się tu śluby i wesela w romantycznym stylu sprzed czasów rewolucji październikowej. Na jeden z ostatnich noclegów wybieramy brzeg Wielkiej Angary. Grupa Rosjan przyjechała tu wcześniej, bo widać i słychać, że mają już niejedną rozmowę z duchami za sobą. Po drugiej stronie są zatopione wraki kilku statków i musimy je koniecznie zobaczyć, stwierdził Andriusza. Pakujemy się w trójkę do pontonu i ponad pół godziny płyniemy do malowniczej zatoki. Stalowe szkieletory wyglądają nieźle, a nasze obozowisko zniknęło za horyzontem. Na skorodowanym kadłubie wraku rozpruliśmy ponton. Na dziobie zrobiła się mała dziurka, przez którą dość żwawo zaczęło uchodzić powietrze. Jedna z 3 komór flaczeje w oczach.
Do brzegu daleko, a nam w środku robi się jakby cieplej. Powrót trwał prawie godzinę. Dobijając do brzegu zostało 2/3 naszej dmuchanej łajby. Baltazar miał duże samoprzylepne łatki. Wyglądało, że naprawa się powiodła, więc nie czekając długo nasz sternik stwierdził, że trzeba to opić. Nie zastanawiając się popłynął w znane sobie miejsce po syberyjski bimber. Nie mieliśmy pewności, czy łatka wytrzyma, a żona śmiałka przez lornetkę wyglądała go na szerokiej w tym miejscu na 3 kilometry rzece. Gdy w końcu Andriusza wrócił z tym, po co popłynął, ucha, czyli zupa rybna z ziemniakami gotowana w wiadrze, była już gotowa. Wieczór nie należał do łatwych i choć mięczakami nie jesteśmy, musieliśmy długo uzupełniać elektrolity. Kwas chlebowy to sprawdzony środek. Ostatni odcinek dał nam dobrze popalić. Upał plus 36, co chwilę podjazdy 12-15% oraz te cholerne komary i połty, końskie muchy. Żegnaj Syberio, czas na prysznic. W drodze do lotniska za murem i drutem kolczastym stoi sporo latających kiedyś maszyn z czasów zimnej wojny. W tutejszych zakładach lotniczych produkowano naddźwiękowe bombowce, myśliwce wielozadaniowe, samoloty transportowe i chyba też śmigłowce. Czas kończyć przygodę z tą częścią wielkiego imperium. W Moskwie mamy sporo czasu przed lotem do Warszawy. Baltazar zostaje z bagażami, a ja, kierowany ciekawością, jadę na Plac Czerwony. Wszystko takie monumentalne, złote i czerwone oraz sporo mało dyskretnych tajniaków. Młode pary fotografują się w pobliżu nieczynnego mauzoleum Lenina, a kolorowe cerkwie zachwycają. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nam te kilka tygodni wokół Bajkału minęły szybko, a dzięki spotkanym po drodze ludziom podróż była niesamowita. Gdybyście planowali urlop latem na Syberii, pamiętajcie o moskitierach i dobrym środku na robactwo oraz siekierze. Pozdrawiam i z góry dziękuję za komentarze, wsparcie subem i kciukiem w górę. Grzegorz.